Cześć, miałem nadzieję, że już więcej nie będę nagrywał filmów o tym, co się dzieje na YouTubie, ale obecne wydarzenia powodują, że nie mogę przejść obok tego obojętnie. Jak wiecie, w listopadzie dostałem pierwszego strajka, od którego skutecznie się odwołałem. W grudniu dostałem 3 strajki, co skutkowało usunięciem kanału. Wtedy założyłem drugi kanał w Czechach, na którym wyjaśniłem całą sprawę. Bardzo dziękuję za wsparcie, które otrzymałem wtedy od Was, od mediów, czy od organizacji społecznych zajmujących się redukcją szkód, polityką narkotykową, wolnością słowa czy prawami człowieka. Mój kanał został przywrócony po 11 dniach, po odwoływaniach w Google, po protestach i po walkach. To nie był jednak koniec problemu. W połowie stycznia dodałem kolejny film o MDMA, który dosłownie po kilku godzinach został usunięty. Walka o przywrócenie tego filmu zajęła 3 tygodnie, jednakże jest już ponownie na kanale i możecie go obejrzeć. Na czeskim kanale możecie też obejrzeć nowy film o waporyzacji i to tam przez najbliższy czas będę dodawał większość filmów. Jeszcze niedawno myślałem, że mój przypadek jest odosobniony, jednakże to, co się dzieje teraz na YouTubie, to jest prawdziwy Armagedon. Postanowiłem nagrać ten film po obejrzeniu kilku innych filmów youtuberów, gdyż idealnie wiem, jak oni mogą się czuć w tym momencie. I na całym świecie jest nas niewielu, więc uważam, że w takich trudnych chwilach powinniśmy trzymać się razem. Co prawda każdy z nas żyje w innym państwie, operuje innym kodem kulturowym, ale każdemu z nas zależy najbardziej na tworzeniu edukacyjnych treści, które mają na celu ochronić życie i zdrowie i zredukować szkody, jakie mogą wynikać z użytkowania substancji psychoaktywnych. Uważam też, że warto wymieniać się doświadczeniami i po prostu trzymać razem. Jak wiecie, mój kanał wrócił 5 stycznia po 11 dniach i podczas tej walki o kanał szukałem innych przypadków na świecie, czy kiedykolwiek komuś usunięto kanał, czy filmy i dotarłem tak naprawdę tylko do jednego, gdzie w 2016 roku w Niemczech został skasowany kanał, który miał ponad 20 000 subskrybentów i ponad 2 miliony wyświetleń. Nie udało mi się dotrzeć do informacji, dlaczego został on usunięty. Wiem tylko i wyłącznie to, że dotyczył on konopi. Żeby Wam nakreślić, jaka jest skala tego, co się obecnie dzieje, przedstawię to na przykładzie każdego twórcy, o którym wiem. I've set around 500 videos to private. They're not deleted. Only one video is deleted, and that's the one that YouTube striked last month. I did receive response from YouTube, and they said they will continue with the strike because the choice is clear. It's either this or no channel at all, because if a second strike comes in, then I'm unable to upload for a couple of days, and maybe if a third strike comes in at that point, then the channel's deleted. Not only that, but my other channels are also deleted. Pierwszym sygnałem, że możliwe, że mój przypadek nie jest odosobniony, był film dodany 8 stycznia przez Majka z kanału Avi LSD. Na tym filmie Mike informuje, że dostał ostrzeżenie od YouTube i bojąc się utraty kanału, zdecydował się usunąć swoich 500 filmów. Usunąć przez ustawienie na prywatny. Na swoim kanale pozostawił tylko i wyłącznie filmy dotyczące kryptowalut, a filmy o substancjach psychoaktywnych można już teraz obejrzeć tylko na DTube. Mike podjął inne kroki niż ja i odpuścił po jednym ostrzeżeniu, ale tutaj mu się nie dziwię, bo mając ponad 500 filmów, szansa, że dostanie kolejnego strajka była olbrzymia. Zajmuje się on też kryptowalutami, więc w pewien sposób rozdzielił po prostu swoje treści. I tutaj jako ciekawostkę mogę dodać, że Mike jest Amerykaninem, ale dowiedziałem się, że mieszka w Warszawie, w Polsce, więc to przez jakiś czas układało mi się w pewną całość, że po prostu twórcy, którzy mieszkają w Polsce, mają problemy. Nic jednak mylnego. So I've just appealed a couple of my videos because I've gotten a strike on my channel. 2 videos removed, I think about 3 age restricted, and it's just getting worse every day. Adam's in the same boat. Just in case anything happens, Adam's made the same video. Just go like my Facebook page and my Instagram, because I don't know, all it takes is just one more strike for my channel to kind of get effed in the A, so yeah, I don't really know what to do about this. Kolejnym, który wrzucił film o strajkach, był Your Mate Tom, który 12 lutego otrzymał 2 ostrzeżenia. Jeden za film z trip raportu po 1 PLSD, a drugi z eksperymentu mikrodawkowania psylocybiny. Tych konkretnych filmów nie oglądałem, więc ciężko mi oceniać, ale widziałem kilka filmów Toma i uważam, że jest bardzo w porządku, prezentuje odpowiednie treści i gdybym mieszkał w Polsce, możliwe, że bylibyśmy kumplami. Fragment filmu, który widzieliście, wrzucił na YouTube'a chwilę po tym, jak dostał ostrzeżenia. I bardzo fajnie, że miał taką możliwość, bo ja niestety miałem zablokowane dodawanie filmów przez 2 tygodnie. W ten sposób nie miałem nawet możliwości poinformować Was o moim problemie, a z drugiej strony bałem się tak, że to jest jakaś masowa akcja zgłoszeń moich filmów i informacja, że wystarczy jeszcze tylko jedno zgłoszenie, aby kanał kompletnie zniknął,
przyczyni się do tego, że aktywność tych, co zgłaszają filmy, będzie dużo większa. To basically, like, it's like an SOS, send help. We don't know what to do because videos that aren't even graphic are causing strikes. I've gotten a strike. Tom's had 2 videos removed. I've had several videos age restricted, and the fear is that more and more strikes are going to come through in the meantime, more age restrictions are going to come through, and because I don't even have internet access, I won't even be able to contest them. I have contested 1 age restriction so far, and they did reverse their decision, but it's very clear that all of us are currently being targeted by someone or a group or something. Otherwise, this wouldn't all be happening to all of us at the same time. Kolejnym, który dodał film, był Adam z Psyched Substance, który informuje, że również otrzymał strajka. I nie dziwi mnie tutaj ta szybka reakcja, bo Adam w tym czasie był razem z Tomem w Nowej Zelandii i mogło się wydawać im naprawdę bardzo podejrzane to, że dokładnie w tym samym czasie obaj otrzymali ostrzeżenia. Adam sugeruje, że za tym może stać jakaś grupa, ktoś lub coś. Ja, biorąc pod uwagę moje doświadczenia, porzucam początkowe myśli, że są to masowe zgłoszenia filmów. Bardziej prawdopodobne wydaje mi się to, że jest to algorytm YouTube'a, czy sztuczna inteligencja, która w tym samym czasie wyszukała wszystkie filmy związane z narkotykami na YouTubie. I've just spent the last, I think, 6 hours removing content. By removing, I mean privating content. I have removed, man, I haven't even counted. It's been over 40 videos that have been removed at this point. It was literally, I go through and remove these videos, I mean the ones that I think are questionable, or 100% for sure my account was going to be removed, and that's not any exaggeration of the truth. I had a long chat with a YouTube employee who kind of made the situation clear to me. I may make an update video showing, you know, or explaining more as to what they said, but basically as it stands, I had some content that needed to be taken down, and it just so happened to be like half my channel. So let's just see what happens from here on out. W kolejnym filmie Adam informuje, że usunął 40 filmów, dając je na prywatne i w planach ma ich poprawienie i dodanie na nowo na YouTube. Takie rozwiązanie może się wydawać ciekawe chociażby do poprawienia błędów czy uatrakcyjnienia graficznie tych filmów. Jednakże w moim przypadku danie na prywatny by się nie sprawdziło, bo te 2 filmy, które spowodowały, że mój kanał został usunięty, jeden to był live trip o grzybkach, od którego wcześniej już skutecznie się odwołałem i został przywrócony na YouTube'a, a drugim filmem były zasady bezpieczeństwa dotyczące podróży psychodelicznej, czyli jeden z moich najbardziej edukacyjnych filmów. Więc nigdy bym nie przypuszczał, że gwoździem do trumny mojego kanału będą filmy, od których skutecznie się wcześniej odwołałem i te, które były najbardziej edukacyjne. Nigdy bym nie wpadł, żeby te filmy akurat ustawić na prywatne. Adam odwołał się i jego film został przywrócony, a ostrzeżenie zostało zdjęte, więc tutaj dość szybko poszło, no ale nie ma co się dziwić, jako milionowy twórca na pewno ma trochę większą siłę przebicia. Co ciekawe, strajka dostał podczas podróży do Nowej Zelandii, gdzie kilka dni wcześniej oświadczył się swojej dziewczynie. I tutaj widzę sporą analogię, bo ja informację o usunięciu kanału otrzymałem święta Bożego Narodzenia, kiedy siedziałem z rodziną przy stole. Nigdy nie ma dobrego momentu na takie informacje, ale te terminy były szczególnie ferelne. Tutaj w grudniu oczywiście wysłałem Adamowi informację, że usunięto mi kanał i że takie sytuacje mają miejsce na YouTubie, żeby go ostrzec. Nie wiem, czy odczytał, bo nie dostałem odpowiedzi. Na filmy Adama trafiłem, jak przymierzałem się do startu mojego kanału na początku 2015 roku i wtedy na swoim kanale miał tylko 2 filmy. Jeżeli dobrze pamiętam, to było typu challenge LSD kontra alkohol. Jestem pełen podziwu, jak przez ten czas rozwinął się jego kanał. Co prawda oglądałem tylko kilkanaście filmów i nie zawsze się z nim zgadzam, ale wierzę, że robi bardzo dobrą robotę i ma bardzo dobre intencje. Sam ostatecznie wystartowałem z kanałem dopiero w styczniu 2017 roku, bo po pierwszych nagraniach próbnych w 2015 roku porzuciłem ten pomysł, obawiając się, że może mieć negatywny wpływ na moje życie zawodowe. No i tutaj oczywiście się nie pomyliłem, bo jak dobrze wiecie, we wrześniu zeszłego roku z powodu mojego kanału straciłem pracę. Od tego czasu utrzymuję się wyłącznie z datków, które otrzymuję od Was, obniżając oczywiście dość mocno standard mojego życia, ale kompletnie nie żałuję tej decyzji, bo nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy jak teraz, gdy tworzę ten kanał dla Was. Perhaps more importantly, the second problem is restrictions on the videos. I recently had 4 videos age restricted, meaning they'll receive less exposure, and viewers must be signed in
with an adult account to see them. This could mean someone disliked TDC's content and decided to report the videos. W tym samym czasie na 4 filmy The Drag Classroom zostały nałożone ograniczenia wiekowe. Sam mam ograniczenia wiekowe w 10% moich filmów i uważam to za taką formę blokady, którą jestem w stanie zaakceptować, bo swój content kieruję głównie do osób pełnoletnich. Uważam jednak, mimo to, że osoby, które mają 16-17 lat i szukają takich informacji, lepiej, żeby trafiły na rzeczowe informacje, a nie kierowały się opiniami swoich kolegów czy przeczytanymi gdzieś tam w komentarzach w internecie. Uważam, że kanał Seta jest jednym z najlepszych źródeł w tym zakresie w internecie i tutaj, gdy skończyłem pisać scenariusz filmu o MDMA, pomyślałem, że sprawdzę inne filmy dostępne na YouTubie w tym samym zakresie. I odkryłem wtedy, że moje treści mają najwięcej wspólnego z tymi, które prezentuje Set. Zrobiłem wtedy bardzo duży research, a także ważyłem każde słowo, więc wierzę, że Set robi dokładnie to samo. Super robota i mam nadzieję, że nigdy w życiu nie będzie miał problemów ze strajkami. But for now, I'm deleting all those videos. There's a chance I'm deleting all drug education videos if I get another strike. And yeah, it really sucks. If my channel gets deleted, I love you guys. The #1 thing I'm gonna miss is helping addicts get sober through text and one-on-one support. Nie oglądałem wcześniej filmów Filipa, więc ciężko mi się wypowiadać na temat ich treści. Zrobił on coś podobnego co Avi, czyli usunął sporą część swoich filmów i przeniósł je na swoją stronę Shameless Protocol. Uważam istnienie takich stron za bardzo dobre rozwiązanie, jednakże takie filmy nie powinny zostać kasowane z YouTube'a, gdyż blokada na takim dużym serwisie znacznie ogranicza zasięg tych edukacyjnych treści. YouTubers with millions of followers promoting and filming suicides, tasing dead rats, and only having their channels partially demonetized, not getting strikes at all. And then educational channels, you know, that talk about spiritual topics, psychedelic awareness, in an educational light, a way that can help people. Our videos get flagged, get completely demonetized, and get taken down. Jest to kanał poświęcony głównie samorozwojowi czy rozwojowi duchowemu i jego treści były wielokrotnie blokowane przez YouTube. Nagrał on ten film, aby zwiększyć świadomość na temat niesłusznego kasowania treści edukacyjnych i tutaj na jego kanale również znajdują się filmy dotyczące psychodelików, więc możliwe, że takie problemy ze strajkami dotyczące tych filmów również go spotkają. Muszę przyznać, że wielokrotnie zgadzam się z tym, co powiedział w swoim filmie i tak naprawdę to po obejrzeniu tego filmu właśnie poczułem, że również muszę wypowiedzieć się w tej sprawie. So the psychedelic community on YouTube right now is being attacked, destroyed, silenced, removed. They're trying to get rid of us. We've all seen this coming. Little things have been happening for a few months now, but now it's getting serious. I've had a video that's been deleted. I've never had a video deleted in the 6 years that I've been doing YouTube, and it was from my Changa video. So I'm making this quick video to say I'm afraid. I feel like they could easily go and delete more of my videos, and 2 more and I'm gone. You know, like my channel is gone. But the thing is, there's a YouTube Red series by Vsauce, a very big YouTube channel. He was paid to go to the Amazon jungle to drink real ayahuasca, not the smokable version. He drank the real thing on video and got paid by YouTube to make the series with an entire film crew. Yet, me smoking ayahuasca got deleted and I got a strike for it. So I don't understand. There's like a standard for the lower YouTubers, and then there's a standard for the higher YouTubers. And I feel like the high YouTubers don't have as many rules as we do. Podobne sytuacje ze strajkami spotkały również niemiecki Open Mind czy amerykański Michael in A. To są wszystkie kanały, do jakich udało mi się dotrzeć. Możliwe jednak, że takich sytuacji jest znacznie więcej i zdecydowanie nie są one przypadkiem. So I think what's happening, or what seems to be happening, is that there is censorship to specific channels regardless of what content they're posting. So it seems like our little group of channels are being blacklisted for censorship. I don't know how else to put it. I think because my channel has such a variety of content, I'm not being targeted as hard as some of my other peers and friends are being targeted. So I think if I go that direction and not be so focused on spirituality and psychedelics, at least for now, that this will be able to sustain my channel and
I'll still be able to share my content with the world. To, co mogę powiedzieć z mojego prawie 3-miesięcznego doświadczenia w tej kwestii, to to, że idealnie rozumiem chłopaków. Sam przeżywałem dość kryzysowe momenty i wiem, jak duży wpływ na mnie miała ta sytuacja i jak wiele energii kosztowało mnie odzyskanie kanału. Byłem w sytuacji, że zostałem z niczym i kompletnie nie wiedziałem, czy uda mi się poinformować was o tym, co się stało i czy ktokolwiek zainteresuje się filmem dodanym na nowy kanał z 0 subskrypcji. Na spokojnie w tym czasie przekazywałem moje argumenty pracownikom YouTube'a, zaznaczając odpowiednie fragmenty wytycznych dla społeczności, które już teraz znam na pamięć. Sprawą zainteresowałem również media, pisały o tym duże portale internetowe, a także gazety, takie jak Rzeczpospolita, która jest najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce, i tam w artykule na temat usuwania mojego kanału wypowiadała się m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy Rzecznik Praw Obywatela. Niedawno ukazał się także artykuł w Polityce, która jest najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem w Polsce. 3-stronicowy artykuł w dość pozytywnym świetle przedstawił edukację narkotykową i dlaczego ona jest ważna. W sprawę zaangażowały się organizacje społeczne zajmujące się redukcją szkód, polityką narkotykową, wolnością słowa czy prawami człowieka. Uważam, że to wszystko plus wasze olbrzymie zaangażowanie spowodowało, że mój kanał wrócił. Ze wszystkich 4 usuniętych filmów wróciły 3 i tylko 1 został na stałe usunięty, z czym jestem w stanie się zgodzić. Dlaczego to wszystko tak długo trwało? Myślę, że głównie dlatego, że dla większości pracowników Google'a jest to nowy temat. Oni nie są ekspertami od tego i to, co dla nas wydaje się oczywistym przekazem edukacyjnym, skupionym na redukcji szkód, dla większości z nich może być tematem, z którym spotykają się pierwszy raz w życiu. Na spokojnie w tej sytuacji trzeba wyjaśnić, dlaczego poszczególne filmy przyczyniają się do ochrony życia i zdrowia ludzi. To, co mogę poradzić innym youtuberom, to skontaktowanie się z MAPS czy innymi organizacjami działającymi w ich państwach, które zajmują się tymi tematami. Ich przedstawiciele są wiarygodni i mogą potwierdzić, że treści, które tworzymy, są w pełni zgodne z badaniami oraz z nurtem, w jakim prowadzone są współczesne polityki narkotykowe. Widziałem w swoim życiu już wiele filmów o tym, że ktoś dostał strajka czy usunięto mój kanał. I to, co wyróżnia moim zdaniem twórców zajmujących się redukcją szkód, to to, że nikt nie nagrał obraźliwego filmu wobec YouTube. Każdy wyraża jedynie zaniepokojenie tym faktem oraz olbrzymią chęć współpracy z Google czy tworzenie treści w taki sposób, aby nie mieli do niej żadnych zastrzeżeń. Szanuję, że Google dba o to, aby na YouTubie nie było niebezpiecznych treści. Uważam jednak, że mój kanał, tak samo jak kanały innych twórców z całego świata, nie zachęca do niebezpiecznych działań, a wręcz przeciwnie, skupia się na informacjach, które przyczyniają się do redukcji szkód i ochrony życia i zdrowia ludzi. To już wszystko w tym odcinku. Będę wdzięczny za łapki w górę, komentarze i udostępnienia, co pozwoli zwiększyć zasięg tego filmu i mam nadzieję, że w ten sposób takie sytuacje nie będą miały już więcej miejsca i będziemy mogli w spokoju tworzyć edukacyjne treści dla was. Dziękuję bardzo serdecznie, tradycyjnie wszystkim wspierającym mnie na Tip and Donation. To dzięki wam działam dalej i walczę o to, w co wierzę. Oczywiście zapraszam was także serdecznie do subskrypcji moich pozostałych kanałów. Wszystko będzie w porządku. Trzymajcie się. Cześć. In this video, I'm going to talk about the most ridiculous thing that this platform has done. It gave me a strike on a video that doesn't exist. Okay, I deleted the video like 4 days ago, and I got a strike for it. And guess what? I can't appeal the strike. Why? Because the video doesn't exist. It says video was removed by user, aka me. That is just ridiculous. Like, so I can't appeal it. I can't do anything about it. It's a deleted video.